W 966 roku wódz plemienia zebrał swoich wojowników i wydał rozkaz, którego żaden z nich nie spodziewał się usłyszeć. Bogowie, którzy chronili ich przez pokolenia, ci sami, których ich ojcowie i dziadkowie wzywali przed każdą bitwą, mieli zostać porzuceni. Dla wielu brzmiało to tak, jakby książę mówił, że od tego dnia trwanie przy starych bogach oznacza wybór śmierci. Wojownicy usłuchali, nie z wiary czy religijnego przekonania, ale dlatego, że człowiek, który wydał ten rozkaz, przeżył sytuacje, które powinny go zabić. I było coś w sposobie, w jaki podejmował decyzje, co sprawiało, że nawet najwięksi sceptycy woleli iść za nim, niż zadawać pytania. Ten człowiek nazywał się Mieszko I. Był księciem Polan, słowiańskiego plemienia z głębi Europy, bez dostępu do morza, bez gór stanowiących naturalną obronę, otoczonego przez rywali z każdej strony. Na pierwszy rzut oka dokładnie ten typ ludu, któremu pisane było zniknąć pośród wielkich potęg tamtej epoki. Ale Mieszko nie zniknął. Zrobił coś znacznie trudniejszego. Zbudował państwo od zera, w momencie, gdy święte cesarstwo rzymskie napierało ze wschodu, niszcząc plemię po plemię, a Duńczycy dominowali w dużej części handlu i najazdów na Bałtyku na północy. Między dwoma ogniami, na terytorium, którego nikt nie uważał za strategiczne, ten człowiek podjął serię tak precyzyjnych decyzji, że 1000 lat później kraj, który założył, wciąż istnieje pod tą samą nazwą. Pytanie, na które odpowie ten film, brzmi: jak ktoś tego dokonuje? Jak plemienny wódz bez armii wystarczającej do starcia ze świętym cesarstwem, bez naturalnych sojuszników, bez uznania ze strony jakiejkolwiek europejskiej potęgi, buduje coś, co przetrwało do dziś? Odpowiedź zaczyna się od kobiety, która przybyła z Czech z posagiem, który nie był złotem, i kończy się na dokumencie, który oddał Polskę pod papieską opiekę, zanim jeszcze miała ona króla. Aby zrozumieć, co odziedziczył Mieszko, trzeba wyobrazić sobie Europę Środkową w X wieku. Nie jako mapę krajów, ale jako pole sił w ciągłym ruchu. Na zachodzie święte Cesarstwo Rzymskie umacniało swoje panowanie pod rządami Ottona I, cesarza, który w 955 roku pokonał Madziarów w bitwie nad rzeką Lech i skierował swoją uwagę na plemiona słowiańskie za Odrą. Polityka cesarska była prosta i brutalna. Plemiona, które przyjęły chrzest, stawały się lennikami, płacąc trybut i stopniowo tracąc autonomię. Te, które stawiały opór, były niszczone. Na północy Duńczycy wywierali ogromny wpływ na Morze Bałtyckie i szlaki handlowe łączące wnętrze Europy z rynkami skandynawskimi. Nie kontrolowali każdej zatoki tego morza, ale każdy, kto chciał tam bezpiecznie żeglować, musiał się z nimi liczyć. W centrum tego wszystkiego, na nizinie pozbawionej naturalnej ochrony, otoczonej przez rywalizujące plemiona na wschodzie i południu, żyli Polanie. I to właśnie to terytorium Mieszko I odziedziczył około 963 roku, przejmując władzę w dynastii Piastów po śmierci swojego ojca Siemomysła. Wyobraźcie sobie, macie może 30 lat. Właśnie odziedziczyliście terytorium bez określonych granic, bez spisanych dokumentów, bez uznania ze strony jakiejkolwiek europejskiej kancelarii. Wasza legitymacja istnieje tylko w ustnej pamięci waszego plemienia i w lojalności wojowników, którzy podążają za wami tak długo, jak wy wygrywacie. Na zachodzie największa potęga militarna Europy systematycznie posuwa się w waszą stronę. Na północy potęga morska dominuje na szlakach handlowych, które mogłyby wzbogacić wasze terytorium. To było dziedzictwo Mieszka. Ale było coś, co średniowieczni kronikarze odnotowali z precyzją, a co Gal Anonim, pierwszy historyk Polski, opisał na początku XII wieku. Mieszko nie był zwykłym księciem. Był niewidomy od urodzenia aż do 7 roku życia, kiedy to nagle odzyskał wzrok. Jego ojciec zinterpretował to jako znak przeznaczenia. W ówczesnej kulturze słowiańskiej odzyskanie wzroku było metaforą oświecenia, lidera, który w końcu widzi to, czego inni nie dostrzegają.
Czy ten epizod jest dosłowny czy alegoryczny, nie da się potwierdzić na podstawie dostępnych źródeł. To, czego żadne źródło nie kwestionuje, to fakt, że Mieszko rządził z jasnością strategiczną, którą jego współcześni rzadko wykazywali. Henryk Sienkiewicz w Krzyżakach uwiecznił polską walkę z zakonem krzyżackim, konflikt, który miał miejsce 400 lat po Mieszku. Ale świat, który odmalował Sienkiewicz, świat rycerzy, kościołów i polskich królów, które każde pokolenie wychowane w Polsce zna na pamięć, istniał tylko dlatego, że Mieszko podjął właściwe decyzje, zanim ten świat stał się w ogóle możliwy. Bez Mieszka nie byłoby Jagiełły, nie byłoby Grunwaldu, być może nie byłoby nawet polskiej nazwy dla tytułu powieści. To, co Mieszko miał, obejmując władzę, było mniejsze niż się wydaje i większe niż kiedykolwiek zgromadziło którekolwiek z sąsiednich plemion. Mniejsze, bo nie miał granic, dokumentów ani zewnętrznego uznania. Większe, bo odziedziczył pokolenia ostrożnej ekspansji. Dynastia Piastów wchłonęła jedno po drugim mniejsze plemiona Wielkopolski. Kiedy Mieszko przejął władzę, Polanie nie byli już plemieniem, byli rdzeniem konfederacji. Brakowało przekształcenia tej konfederacji w państwo i do tego istniała przeszkoda, której żadna ekspansja terytorialna nie mogła rozwiązać, a która uderzyła z całą mocą w tym samym roku, w którym Mieszko skonsolidował swoją władzę. Święte Cesarstwo właśnie skończyło podporządkowywać sobie kolejne plemię słowiańskie na zachodzie. Jego armie były wolne, a następne terytorium na linii cesarskiego postępu miało dokładnie taki kształt jak to, co odziedziczył Mieszko. Gdyby nadal grał według tych samych zasad co inne plemiona, Mieszko byłby tylko kolejnym imieniem, które zniknęło z kronik i on o tym wiedział. Święte Cesarstwo Rzymskie nie podbijało terytoriów tylko za pomocą armii. Podbijało je logiką, która w wielu przypadkach czyniła opór militarny praktycznie bezużytecznym. W uproszczeniu schemat działał tak. Często biskup przybywał przed żołnierzami. Proponował nawrócenie. Jeśli lokalny książę się zgodził, stawał się lennikiem, technicznie chrześcijaninem, technicznie chronionym, ale zobowiązanym do płacenia trybutu i przyjmowania misjonarzy, którzy w ciągu jednego pokolenia rozpuszczali strukturę plemienną od środka. Jeśli odmówił, armie cesarskie przybywały z doskonałym uzasadnieniem teologicznym. Krucjata przeciwko poganom nie potrzebowała niczyjej zgody poza samym cesarstwem. Mieszko znał ten schemat. Otwarty opór był samobójstwem. Polanie nie mieli armii zdolnej stawić czoła siłom cesarskim w otwartym polu. Pasywne uleganie oznaczało powolne wygaśnięcie. Lenno oznaczało utratę kontroli nad strukturą religijną, potem sądowniczą, potem dynastyczną, aż Polanie staliby się nieodróżnialni od otaczających ich terytoriów cesarskich. Istniała jeszcze presja z północy. Duńczycy dominowali w dużej części Bałtyku i na szlakach handlowych łączących wnętrze Europy z rynkami skandynawskimi. Dla Polan, bez bezpośredniego dostępu do morza, każdy konflikt z Danią odcinał ekonomiczne arterie terytorium, w momencie gdy Mieszko potrzebował zasobów, by utrzymać lojalność swoich wojowników. Zastanówcie się, między Świętym Cesarstwem na zachodzie a Duńczykami na północy, Mieszko potrzebował sojusznika, który nie byłby całkowicie pochłonięty przez żadną z tych stron. Kogoś, kto nawet uznając potęgę Ottona na papierze, nadal potrafiłby zachować pole manewru i kto przyniósłby coś cenniejszego niż żołnierze. Odpowiedź przyszła z Czech. W 965 roku Mieszko wysłał posłów na dwór Bolesława I Srogiego, księcia, któremu udało się zręcznie nawigować między cesarską presją a lokalną autonomią. Czechy uznawały autorytet niemieckiego króla, ale zachowywały niezwykłą zdolność do decydowania o własnych sprawach wewnętrznych. Propozycją było małżeństwo. Panną młodą miała być Dobrawa, córka Bolesława, chrześcijanka wykształcona na czeskim dworze z bezpośrednimi powiązaniami w sieciach dyplomatycznych Europy Środkowej. Sprowadzenie Dobrawy do roli żarliwej misjonarki byłoby historyczną niesprawiedliwością. To, co reprezentowała dla Mieszka, to nie tylko nawrócenie religijne, to była geometria polityczna. Czechy przyjęły chrześcijaństwo dziesiątki lat wcześniej i uzyskały status, którego Polanie jeszcze nie mieli.
były uznawane za legalny podmiot polityczny przez europejskie kancelarie. Utrzymywały relacje z Rzymem i cesarstwem, nie dając się całkowicie wchłonąć żadnemu z nich. Małżeństwo z Dobrawą oznaczało wejście w tę sieć. Oznaczało posiadanie modelu, który zadziałał. Ślub odbył się w 965 roku. Rok później Mieszko podjął decyzję, która zmieniła wszystko. Muszę to powiedzieć jasno, to co wydarzyło się w 966 roku było przede wszystkim aktem państwowym. Źródła nie pozwalają nam dowiedzieć się, ile było osobistej wiary czy duchowego doświadczenia w decyzji Mieszka. To, co widać wyraźnie, to konsekwencje polityczne, których szukał. Mieszko nie ochrzcił się dlatego, że teologiczne argumenty Dobrawy przekonały go w abstrakcyjnej debacie. Ochrzcił się, ponieważ zrozumiał coś, co sąsiednie plemiona nie zrozumiały na czas. W świecie, w którym święte cesarstwo używało krzyża jako narzędzia dominacji, jedynym sposobem na użycie krzyża jako tarczy było przyjęcie go, zanim zostanie się do tego zmuszonym, i to na warunkach, które samemu się kontroluje. Pogański książę był terytorium do pobicia. Ochrzczony dobrowolnie chrześcijański książę z dynastycznymi powiązaniami z Czechami i bezpośrednimi relacjami z Rzymem był w teorii bratem w wierze. Nietykalny bez uzasadnienia przed papieżem. Mieszko znalazł jedyną przestrzeń, w której Polanie mogli istnieć bez zostania zniszczonymi lub wchłoniętymi. Ale wejście w tę przestrzeń miało swoją cenę i ta cena zaczęła być egzekwowana pewnego ranka 966 roku przed wojownikami, którzy mu ufali. Mieszko miał święte cesarstwo na zachodzie i Duńczyków na północy i znalazł wyjście, które żadne sąsiednie plemię nie odkryło. Jeśli ta historia ma dla ciebie sens, łapka w górę jest sygnałem, który niesie ten film do kolejnych Polaków, którzy jeszcze nie wiedzą, jak powstał ich kraj. Następnym krokiem było przekonanie ludzi żyjących mieczem do zaakceptowania faktu, że ochrona ich ludu będzie teraz pochodzić od symbolu, którego nie rozumieli. Ceremonia chrztu Mieszka I nie została szczegółowo odnotowana w żadnym współczesnym źródle. Nie znamy dokładnego dnia, precyzyjnego miejsca ani liczby obecnych. To, co odnotowuje Gal Anonim, pisząc 1,5 wieku później, to rok, natychmiastowa konsekwencja i zdanie, które podsumowuje wszystko. Wraz z chrztem księcia Polska zaczęła istnieć. Zobaczcie, co to oznaczało w praktyce. Przed 966 rokiem Polanie byli konfederacją plemienną rządzoną przez ustną tradycję, więzy krwi i osobistą lojalność wojowników wobec księcia. Nie było formalnych granic zapisanych w żadnym dokumencie. Nie było instytucji, która automatycznie przetrwałaby śmierć lidera. Gdyby Mieszko zmarł bez skonsolidowanego następcy, terytorium, które zbudował, mogło rozpaść się w ciągu jednego pokolenia, dokładnie tak, jak stało się z dziesiątkami sąsiednich plemion przed nim. Chrzest zmienił tę strukturę w sposób, którego nie dokonałoby żadne zwycięstwo militarne. Wraz z konwersją przybyli pierwsi duchowni. Z duchownymi przybyło pismo w języku łacińskim, języku administracyjnym całej chrześcijańskiej Europy. Z pismem przyszło coś, czego Polanie nigdy wcześniej nie mieli. Zdolność do rejestrowania praw, granic i sukcesji w sposób, który przetrwałby pamięć jednego pokolenia i byłby uznawany przez kancelarię Rzymu i cesarstwa. Ale ta kalkulacja była niewidoczna dla wojowników z 966 roku. Dla nich to, co się działo, było zdradą przodków. Słowiańscy bogowie, Perun, pan Piorunów i bóstwa plemiennego panteonu nie byli filozoficznymi abstrakcjami. Byli realnymi bytami, wzywanymi przed każdą bitwą, którym dziękowano po każdym zwycięstwie. Wiecie, co jest najbardziej wymowne w tym momencie? Nie mamy zapisów o natychmiastowym zbrojnym buncie przeciwko decyzji Mieszka. To, co mamy w kolejnych dekadach, to zapisy o utrzymujących się napięciach religijnych, enklawach pogańskiego oporu, które przetrwały pokolenia i które dekady po śmierci Bolesława Chrobrego wybuchły na terytorium Polski jako wielka reakcja pogańska, która prawie zniszczyła wszystko, co zostało zbudowane.
ale w 966 roku autorytet Mieszka był wystarczająco ugruntowany, by rozkaz został wykonany bez rozbicia konfederacji. Ten szczegół ma znaczenie. Oznacza, że Mieszko przygotował grunt przed podjęciem działań. Małżeństwo z Dobrawą w 965 roku, staranne budowanie sojuszy w poprzednich latach, ekspansja terytorialna, która uczyniła Polan dominującą siłą w regionie, wszystko to stworzyło fundament wystarczająco solidny, by przyjąć wstrząs decyzji, która w innych okolicznościach mogła kosztować go tron. Czterej pancerni i pies, serial, który oglądało całe pokolenie Polaków, pokazywał wojnę z Czechami i koleżeństwem. Ale to była wojna, która zdecydowała, czy w ogóle będzie istniała Polska, której te Czechy mogłyby bronić. Wojna bez bitwy. Ztoczona dyplomacją, strategicznym małżeństwem i rozkazem, którego wojownicy nienawidzieli i któremu się podporządkowali. Pomyślcie o paraleli, jaką ten moment oferuje z teraźniejszością. W 2022 roku, kiedy Rosja najechała Ukrainę, świat obserwował państwo średniej wielkości próbujące przetrwać między mocarstwem, które je najeżdżało, a blokiem zachodnim, NATO i Unią Europejską, do którego chciało dołączyć, ale którego jeszcze nie było częścią. Pytanie, przed którym stanął Zełenski, stawiać opór i ryzykować zniszczenie, czy ulec i ryzykować rozpad, było strukturalnie identyczne z tym, przed którym stanął Mieszko 1000 lat wcześniej. Różnica polega na tym, że Mieszko nie miał NATO ani Unii Europejskiej. Miał tylko krzyż i papieża w Rzymie. I to wystarczyło. Chrzest z 966 roku przyniósł natychmiastowe konsekwencje w dwóch kierunkach jednocześnie. Pierwszy był dyplomatyczny. Mieszko zaczął figurować w rejestrach europejskich kancelarii jako chrześcijański książę. Jakiekolwiek działania militarne Świętego Cesarstwa przeciwko Polanom wymagałyby uzasadnienia innego niż krucjata przeciwko poganom, najprostszego i najbardziej akceptowanego. Tarcza zadziałała od pierwszej chwili. Drugi był instytucjonalny. Wkrótce po chrzcie w źródłach pojawia się postać Jordana, misjonarza, który został pierwszym biskupem związanym z ziemią Mieszka, prawdopodobnie aktywny już w latach 60. X wieku i wyświęconym na biskupa w 968 roku. Większość historyków uważa, że podlegał on bezpośrednio papieżowi, a nie arcybiskupstwu w Magdeburgu, które było narzędziem cesarskiej kontroli nad kościołami podbitych plemion na zachodzie. Ta różnica nie była szczegółem liturgicznym. To była różnica między kościołem, który służył cesarstwu, a kościołem, który służył księciu Polan. Mieszko nie tylko zmienił religię, zmienił naturę sprawowanej przez siebie władzy, z przywództwa osobistego i charyzmatycznego na przywództwo instytucjonalne i udokumentowane. Różnica między nimi to różnica między plemieniem a państwem. I to właśnie to państwo, wciąż kruche i w budowie, Mieszko konsolidował przez kolejne 26 lat, aż do finalowego aktu swojego życia, dokumentu tak nietypowego, ze zniekształconymi imionami, zagadkowymi granicami, a nawet samym Mieszkiem występującym pod tajemniczym imieniem Dagome, że dziś polscy mediewiści nazywają go jedną z wielkich zagadek naszej średniowiecznej historii. Mieszko miał święte cesarstwo na zachodzie, Duńczyków na północy i podjął decyzję, której nienawidzili jego właśnie wojownicy. Ale to zadziałało. Gdybyś był na miejscu Mieszka w 966 roku, podjąłbyś tę samą decyzję, czy próbowałbyś wstawiać opór? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Książę, który zaczął życie bez ani jednego dokumentu na swoje nazwisko, zakończył je wiążąc przyszłość swojej ziemi z pergaminem przechowywanym w Rzymie. W ostatnich latach swoich rządów Mieszko I zrobił coś, czego żaden słowiański książę nie zrobił przed nim. Coś, co jego współcześni prawdopodobnie uznali za ekscentryczne, a co współcześni historycy uznają za jeden z najbardziej wyrafinowanych aktów politycznych średniowiecznej Europy. Darował swoje terytorium papieżowi. Nie dosłownie w sensie zrzeczenia się władzy,
To, co zrobił Mieszko, to zarejestrował w dokumencie wysłanym do stolicy apostolskiej w Rzymie, że terytorium Polan, jego granice, zasoby, sukcesja dynastyczna zostaje oddane pod formalną opiekę Kościoła rzymskiego. Dokument ten stał się znany jako Dagome Iudex. Nazwa ta pochodzi prawdopodobnie ze zniekształcenia łacińskiego imienia Mieszka, Dagomus, połączonego ze słowem iudex, oznaczającym sędziego lub rządcę. Pamiętajcie, oryginalny dokument nie przetrwał. Istnieje streszczenie skopiowane przez rzymskiego kardynała pod koniec XI wieku, zachowane w rejestrze kancelarii papieskiej. Choć jest on fragmentaryczny i nieprecyzyjny, stanowi pierwszy dokument w historii Polski opisujący terytorium państwa, jego granice, rzeki, sąsiadów w sposób prawnie zarejestrowany w Rzymie. Dokument oddawał terytorium pod prawną opiekę papiestwa. Papież nie miał armii zdolnych do militarnej obrony terytoriów, ale miał zdolność do ekskomuniki. Ekskomunikowany książę tracił legitymację w oczach własnych możnych w czasach, gdy autorytet religijny był fundamentem wszelkiej władzy politycznej. Kolejną najważniejszą korzyścią było pozyskanie wsparcia dla sukcesji dla syna zmarłego Mieszka, Bolesława. Ale w dalszej przyszłości czekała na niego korona. Najistotniejszym szczegółem Dagome Iudex jest to, dokument nie wspomina o arcybiskupstwie w Magdeburgu, cesarskiej stolicy kościelnej, która kontrolowała kościół u podbitych plemion na zachodzie. Powiązanie Mieszka było bezpośrednio z Rzymem, całkowicie pomijając hierarchię, której cesarstwo używało jako narzędzia kontroli. To nie było niedopatrzenie administracyjne. To był wybór zaplanowany z tą samą precyzją, która charakteryzowała każdą decyzję Mieszka od momentu przejęcia władzy. Najbardziej fascynujące w tym dokumencie jest to, Mieszko sporządził go w ostatnich latach swojego życia, najprawdopodobniej świadomy, że przygotowuje dziedzictwo, które zostawi swojemu synowi. Bolesław, który przejął władzę w 992 roku, otrzymał nie tylko terytorium i armię, otrzymał państwo z udokumentowanymi granicami, kościół powiązany bezpośrednio z Rzymem i papieską ochronę prawną, której nie posiadał żaden inny słowiański podmiot. Mieszko I zmarł w 992 roku. Nie w bitwie ani zamordowany przez rywali, zmarł u władzy po prawie 3 dekadach rządów, co było niezwykłą długowiecznością jak na księcia w Europie X wieku. To, co po sobie zostawił, było nieporównywalnie większe od tego, co odziedziczył. Odziedziczył plemienną konfederację bez dokumentów, bez formalnych granic, bez zewnętrznego uznania. Zostawił państwo z własną strukturą kościelną, granicami zarejestrowanymi w Rzymie i papieską ochroną prawną, której nie posiadał żaden inny słowiański podmiot. Brakowało tylko tytułu. Księstwo, które zbudował Mieszko, nie było jeszcze formalnie królestwem. Bolesław miał to rozwiązać, ale droga do korony wiodła przez wojnę, zdradę i spotkanie z rzymskim cesarzem, którego nikt w 992 roku nie mógł przewidzieć. Spadkobierca, który otrzymał od Mieszka państwo na papierze, musiał jeszcze przekonać Europę, by traktowała je jak prawdziwe królestwo. Istnieje łatwy sposób na opowiedzenie historii Mieszka I. Sposób, który wolą podręczniki szkolne. Oświecony książę, który przyjął wiarę chrześcijańską i założył naród. Czysty, liniowy, budujący. Prawdziwa historia jest ciekawsza i bardziej przydatna do zrozumienia świata. Mieszko nie był tylko wizjonerem kierowanym religijnym przekonaniem. Był przede wszystkim strategiem, który z jasnością zdumiewającą jak na tamte czasy zrozumiał, że przetrwanie między imperiami wymaga czegoś, co nie kupi żadna bitwa. Legitymacji. Legitymacji płynącej z dokumentów, sojuszy dynastycznych, struktur instytucjonalnych, które trwają dłużej niż życie jednego lidera. Każda decyzja, którą podjął, małżeństwo z Dobrawą, chrzest w 966 roku, budowa kościoła podległego bezpośrednio Rzymowi, Dagome Iudex, była dodatkową warstwą ochrony terytorium, które bez tych narstw podzieliłoby los Obodrytów, Wieletów czy Serbów łużyckich,
plemion, które stawiały opór mieczem i zniknęły, a których nazwy przetrwały jedynie w spisach terytoriów podbitych przez Święte Cesarstwo. Muszę to powiedzieć jasno. To, co Mieszko po sobie zostawił, nie było państwem w nowoczesnym sensie. To było coś cenniejszego i rzadszego. Architektura przetrwania. Zestaw powiązanych decyzji, które sprawiły, że Polanie stali się wystarczająco trudni do zniszczenia, by żadna sąsiednia potęga nie uznała kosztu za uzasadniony. Mieszko zmarł w 992 roku, nie wiedząc, co jego syn zrobi z tym, co zbudował, ale zostawił Bolesławowi coś, co żaden ojciec w tamtych czasach nie mógł zagwarantować. Nie tylko tron, ale warunki do tego, by ten tron stał się koroną. To Bolesław, spadkobierca tej starannie przygotowanej szachownicy, przekształci księstwo Polan w pierwsze polskie królestwo uznane przez Europę. W roku 1000, 8 lat po śmierci Mieszka, cesarz rzymski Otton III odbył pielgrzymkę do Gniezna. Przybył jako pielgrzym, spotkał Bolesława i to, co wydarzyło się na tym spotkaniu, co rzymski cesarz zrobił przed polskim księciem w mieście w głębi Europy, jest jedną z najbardziej zaskakujących scen w historii średniowiecza. Ale to już historia na kolejny film. Zjazd gnieźnieński w roku 1000, moment, w którym Europa uznała Polskę za równą sobie, zaczyna się dokładnie tam, gdzie skończył Mieszko. Jeśli nie chcesz przegapić tego filmu, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Do zobaczenia w następnym odcinku.